Już jakiś czas temu na tym kanale mówiłem Wam, że będzie restart akwarium 240 litrów. No i przyszła pora i trzeba ten restart zrobić. A jak trzeba zrobić restart, to potrzebne są też rośliny. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie to rośliny użyję właśnie w tym nowym akwarium. Zapraszam na film. Aquascaping TV, kłaniam się wszystkim, bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, zawsze kiedy przychodzi start nowego zbiornika, zawsze kiedy przychodzą do mnie nowe rośliny, wprost nie mogę się powstrzymać od tego, żeby Wam pokazać ten film. Ten film, który wydaje mi się mega ciekawy, bo pokazuje właśnie plantację roślin akwariowych firmy Tropica. Jak widzicie, na razie rośliny akwariowe z akwarium nie mają za dużo wspólnego. Większość uprawy tych roślin jest w formie emersyjnej, a to oznacza, że po prostu są uprawiane bez wody, bez udziału wody. Dodatkowo firma Tropica to też różne nawozy i inne specyfiki, o których dzisiaj nie będziemy w ogóle kompletnie rozmawiać. Jak widzicie, są też rośliny in vitro, które ostatnimi czasy zdobywają coraz więcej swoich zwolenników. Przypomnę, to rośliny bez ślimaków, bez bakterii, bez grzybów. W jednym pudełeczku mamy dość dużą ilość sadzonek. Można przechowywać przez dłuższy czas te rośliny bez żadnego problemu. Wydaje mi się, że bardzo dobra alternatywa, szczególnie dla sklepów, które właśnie mogą przechowywać te rośliny u siebie na półkach bez większego problemu. Jak widzicie, paczuszka już spakowana, doszła do mnie i teraz Janusz spróbuje bardzo sprytnie wszystkie roślinki tutaj Wam wyciągnąć, a później chwilkę o nich porozmawiamy. Teraz muszę chwilę Wam coś wytłumaczyć, bo przedtem troszkę się zagalopowałem i powiedziałem, że rośliny emersyjnie uprawiane są takie, które są uprawiane bez udziału wody. Oczywiście to kompletna bzdura, nie miałem tego na myśli, żeby teraz nikt mnie za język nie ciągnął. Rośliny emersyjne to są takie, które są uprawiane oczywiście jak najbardziej z wodą. Potrzebują dużej wilgotności, potrzebują bardzo dużej ilości wody, ale nie są zanurzone w wodzie. Tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo jednak trzeba być dokładnym na tych filmach, bo niektórzy ludzie to słuchają i po prostu to, co ja wiem i myślę o tym, a nie dopowiem, to po prostu wychodzi na to, że jest tak, jak po prostu mówię. To oczywiste jest, dlatego tutaj takie moje małe sprostowanko. No dobra, mam nadzieję, że z roślinami emersyjnymi już wszystko wyjaśnione. Przechodzimy do pierwszej rośliny z pudełka. Był nim Anubias Petit. Ostatnio w poprzednich moich aranżacjach miałem Anubiasa Petit Nana. To była troszkę mniejsza wersja niż tą, co teraz mam dzisiaj. Kolejną rośliną jest Hemianthus wielki. Ja powiem Wam, to bardzo wdzięczna roślina, już dawno tej rośliny nie miałem, więc sobie pomyślałem, że pora na Hemianthusa tym razem. Kolejna roślina to Cryptocoryna parva. Chyba jedna z najmniejszych kryptokoryn, jakie są w sprzedaży. Jeżeli ktoś zna jakąś jeszcze mniejszą, to niech pewnie tam w Azji może coś tam jeszcze kombinują co chwilę, ale mi się wydaje, że to jest jedna z najmniejszych kryptokoryn. Pogostemon stellata, oznaczony przez Tropikę kolorem czerwonym, czyli roślina trudna, ale według mnie powinien sobie w każdym normalnym akwarium poradzić. Kolejna roślina to Anubias batteri angustifolia, czyli taki Anubias troszkę z takimi wydłużonymi liśćmi. Zresztą zobaczycie, jak to u mnie będzie wyglądać w akwarium. Kolejna roślina to Epiphyt bolbitis, czyli podobnie jak Anubiasy, te rośliny mocuje się na dekoracjach typu korzenie, kamienie
i tym podobne. Kolejna roślina to Anubias nana lerch, czyli jakby to powiedzieć krótko, duża wersja Anubiasa nana. Tak to można ująć. Uwaga, tutaj już wiem, że będą problemy. Pogostemon erectus jeszcze do takiego akwarium, do którego ma pójść, to dobra, ale nie spoilerujmy. Kolejna roślina to krynia tajlandzka. Miałem w zamiarze tą krynię taką z cieniutkimi liśćmi dostać, ale zdecydowałem się na tajlandzką. Kolejna roślina, Vallisneria nana. Jak się domyślacie, te wszystkie rośliny nie będą szły do jednego akwarium. To by było troszkę dziwne połączenie. Mamy tutaj spiky moss. Ja to mówię taki spiky mech. On się nazywa tam jakoś inaczej przez tropikę. No i tutaj jest też gałęzatka, uwaga. Co tu będziemy robić z tych kulek? No zobaczycie sami niedługo już na moim filmie. Kolejna roślina, jaką wyciągnę, to będzie zaraz. Chwilę. Trzeba tutaj poobcinać. Pospadało coś. Oczywiście tutaj niezdarny człowiek, stary już, ale no postaram się tutaj jakoś to wszystko pootwierać. Bardzo dobrze zresztą spakowane te paczki są, nie ma szans, żeby coś tu wypadło. Oczywiście tą rośliną będzie Rotala hira. Tak to niektórzy nazywają, niektórzy nazywają hitra czy hira, zależy. Każdy ma różne na to nazewnictwo. No i Marsilea. Marsilea będzie na pierwszym planie. Zresztą, no, chciałbym wam coś więcej o tym powiedzieć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo plany mogą być duże, a co z tego wyjdzie, to jest kolejne pytanie i kolejna wielka niewiadoma, bo w głowie może się tam kłębić fajny pomysł, ale jak wyjdzie, to już całkiem inna sprawa. Kolejna roślina to Ranunculus inundatus, czyli taka moja miniaturowa paproć, która z jednej strony troszkę tak sztucznie wygląda, ale z drugiej strony daje takiego troszkę widoku na to jakiejś takiej dzikości. Uwaga, uwaga! Blixa japonica. Dawno tej rośliny nie było. Kiedyś miałem chyba tą roślinę, to tak fajnie mordowałem ją z premedytacją. Kolejna roślina to Bucephalandra kedagange. Tak się to chyba nazywa. Z linii premium tropiki. Mało tej rośliny wyszło. Nie wiem, czy teraz do tej pory cały czas tą roślinę robią, ale zobaczymy. I kolejna roślina to Alternatea reineki mini, czyli jakiś taki czerwony akcent chciałbym wprowadzić, nie za duży, bo jak wiemy, to roślina nie jest za duża. I kolejna roślina, a w zasadzie mech, to jest Christmas moss. Tutaj właśnie fajnie macie pokazane na tych pudełeczkach właśnie in vitro. Zaraz wam pokażę tutaj na Elocharis acicularis mini. Powinienem pokazać, czy nie? Tak, powinienem pokazać, że tu jest front, czyli z przodu. Trzeba tą roślinę, najlepiej by było tą roślinę sadzić z przodu. A gdzie posadzicie, to już wasza sprawa, jest to zależne też jest. A tutaj widzicie rotale, tutaj mówią, żeby sadzić gdzieś tam na drugim planie, nie? I tak to mniej więcej wygląda. Zapraszam już na kolejny odcinek, w którym to pokażemy hardscape. Będziemy budować jakąś konstrukcję, no albo może po prostu wszystko w rabatkę, cak, i jedziemy z koksem. Do następnego razu. Cześć!